Cześć! Dzisiaj jak skorygować błędny pomiar przesunięcia fazowego na silniku. Pamiętajmy, aby cęgi oscyloskopowe zapiąć w taki sposób, aby zasilanie było przed cęgami, a odbiornik, czyli silnik, za cęgami. Na początku porównajmy przebieg aktualny napięcia i prądu do przebiegu, który zmierzyliśmy przy pomiarze przesunięcia fazowego. Zauważ, że oba przebiegi są takie same. Różnica polega tylko na tym, że jeden zaczyna się w momencie, gdy napięcie uzyskuje wartość dodatnią, a drugi w momencie, gdy prąd uzyskuje wartość dodatnią. Łatwiej je porównać, nakładając je na siebie i przesuwając jeden względem drugiego. Prawidłowy pomiar prądu i napięcia dokonywaliśmy na fazie L3. Natomiast zobacz, co się stanie, gdy się pomylimy. I sondę odwrotnie podłączymy do L1. Teraz bardzo ważna uwaga. Nigdy, ale to nigdy tego nie rób, jak oscyloskop masz podłączony pod jakiekolwiek zasilanie. Zauważ, że na masę wprowadzam napięcie 230 V i jakiekolwiek dotknięcie uziemienia na oscyloskopie grozi porażeniem. W tym przypadku mogę sobie na to pozwolić, bo oscyloskop jest odseparowany, a komunikacja odbywa się po Wi-Fi. Na pierwszy rzut oka widać, że napięcie znajduje się w innym miejscu. A dokładnie stanowi lustrzane odbicie błędnie zmierzonego napięcia na L1, czyli jest jednocześnie przesunięte o 120 stopni i o 180 stopni. Przesunięcie fazowe to standardowo przesunięcie prądu względem napięcia. Spójrz teraz, nasze błędnie zmierzone przesunięcie fazowe Jest sumowane z przesunięciami dla napięcia wynikającego z odwrócenia sond oraz przesunięcia fazy, na której mierzymy napięcie. jest równe prawidłowo zmierzonemu przesunięciu fazowemu i okresowi dla przebiegu prądu lub napięcia. Łatwo obliczyć, że nasz nowo zmierzony kąt. To 144 stopnie. Podsumowując, aby skorygować błędnie zmierzone przesunięcie fazowe, musimy do zmierzonego kąta dodać przesunięcie wynikające z odwróconego napięcia I przesuniętej fazy, na której mierzymy napięcie, oraz skorygować wynik o pełne kąty.